Jesteśmy w Gdyni, gdzie odwiedzamy budynek wielorodzinny, który zaczyna swoją przygodę z efektywnymi urządzeniami grzewczymi marki Mitsubishi Electric. Budynek na Wrocławskiej 43 składa się z 4 kondynacji naziemnych, jednej podziemnej, gdzie są usytuowane miejsca w hali garażowej, jest ich 21. Lokali mamy 16, od powierzchni 40 m2 do 115 m2. Projekt pierwotny zakładał ogrzewanie za pomocą kotłowni gazowej, która była umiejscowiona na dachu budynku w kontenerze, tak zwane ogrzewanie kontenerowe. Niemniej jednak nie do końca mi się podobało to rozwiązanie ze względu na utrudnienia, które generowały chociażby dostęp do tej kotłowni. Po konsultacji ze specjalistami inwestor postanowił wymienić kotłownię gazową na pompy ciepła. Na obiekcie, na którym się znajdujemy, uprzednio została zamontowana kotłownia gazowa, jednak z uwagi na warunki zabudowy musiała zostać ona zdemontowana i inwestor postawił na montaż pomp ciepła Mitsubishi Electric typu monoblok. Pompy ciepła Mitsubishi Electric typu monoblok zostały zamontowane na dachu przy użyciu dźwigu. Zostały podłączone do istniejącej instalacji hydraulicznej, to jest pionów instalacyjnych. Które urządzenia zainstalowano i jakiej mocy grzewczej potrzebuje cały obiekt? Na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewu ciepłej wody użytkowej dla tego obiektu wielorodzinnego zainstalowano 2 pompy ciepła Mitsubishi Electric typu CAHV o łącznej mocy nominalnej 90 kW. Instalacja grzejnikowa w tym obiekcie została zaprojektowana na parametr 70 stopni Celsjusza, co wydaje się nie lada wyzwaniem dla powierzchni pomp ciepła. Natomiast dzięki innowacyjnej technologii Zubadan pompy ciepła Mitsubishi Electric CAHV mogą sprawdzić się również w instalacjach wysokotemperaturowych. Technologia Zubadan pozwala na osiągnięcie temperatury wody na wyjściu pompy ciepła nawet 70 stopni Celsjusza, również w temperaturach ujemnych na zewnątrz. Co ciekawe, dzieje się to tylko przy użyciu układu sprężarkowego, ponieważ urządzenia nie posiadają wbudowanych grzałek elektrycznych. Urządzenia Mitsubishi Electric CAHV to jednostki typu monoblok. Oznacza to, że układ chłodniczy jest fabrycznie zamknięty. Dzięki temu podłączamy się do pompy ciepła jedynie z rurami grzewczymi z wodą lub z roztworem glikolu. Takie rozwiązanie znacznie przyspiesza proces montażowy, a dodatkowo wymaga dużo mniej miejsca wewnątrz budynku na maszynownię pompy ciepła. Kompaktowa maszynownia w tym przypadku zajmuje powierzchnię jednego miejsca parkingowego, a jej montaż nie sprawił większych trudności. Podczas montażu pomp ciepła Mitsubishi Electric nie napotkaliśmy na większe przeszkody. Urządzenia zostały podłączone do istniejących pionów instalacyjnych. Jedynym dodatkowym elementem, który należało wykonać, była w cudzysłowie maszynownia na poziomie -1, składająca się z 3 zasobników ciepłej wody użytkowej oraz bufora wpiętego równolegle do instalacji. Dołożono zewnętrzny sterownik CWU służący do informowania pompy ciepła o zapotrzebowaniu do dogrzania ciepłej wody użytkowej. Zewnętrzny sterownik instalacji CWU wysyła sygnał do pompy ciepła Mitsubishi Electric, aby ta zmieniła tryb pracy i w jak najszybszym czasie umożliwiła podgrzanie ciepłej wody użytkowej. Maszynownia składa się z 3 zasobników ciepłej wody użytkowej oraz buforu do centralnego ogrzewania. Pompy obiegowe zainstalowane na instalacji przepompowują medium grzewcze poprzez instalację do pomp ciepła. Pompy ciepła typu monoblok podgrzewają medium grzewcze nawet do temperatury 70 stopni, co zapewnia możliwość ogrzewania obiektu za pomocą grzejników kanałowych oraz drabinkowych czy płytowych, w zależności od pomieszczenia. Modulowana moc pomp ciepła oraz ich kaskadowa praca sprawiają, że tego typu urządzenia elastycznie dopasowują się do aktualnych potrzeb obiektu i jego mieszkańców. Każda jednostka CAHV posiada 2 sprężarki inwerterowe. Dzięki temu urządzenia potrafią dostosować swoją moc bardzo płynnie w zależności od zmieniającego się zapotrzebowania budynku. Co więcej, podczas ewentualnej usterki jednej z nich, druga sprężarka automatycznie przejmuje pracę całego systemu. Jedno urządzenie CHV Mitsubishi Electric posiada moc nominalną 45 kW. W zależności od zapotrzebowania budynku jesteśmy w stanie tą moc odpowiednio zwiększyć, dokładając kolejne jednostki i budując tzw. układ kaskadowy. W jednym układzie kaskadowym może pracować maksymalnie 16 jednostek. Dodatkowo układ kaskadowy automatycznie rotuje jednostkami tak, aby podzespoły wszystkich urządzeń równocześnie się zużywały oraz tak, aby w razie zwiększonego zapotrzebowania pompy ciepła automatycznie dołączyły się do aktualnie tam pracujących.
Zmiana urządzeń grzewczych nie skomplikowała sposobu rozliczania mieszkańców za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Rozwiązanie, jakie tutaj mamy, jeżeli chodzi o rozliczanie klientów zużycia ciepłej wody oraz ogrzewania, jest to tradycyjne rozwiązanie, które jest znane z wcześniejszych też źródeł ciepła, czyli mamy szacht na klatce schodowej przy windzie, gdzie mamy podzielniki i liczniki i każdy z klientów jest indywidualnie rozliczany według swojego zużycia. Decyzja związana z wymianą systemu grzewczego w stosunkowo nowym obiekcie była podyktowana parametrami i wygodą użytkowania przyszłych mieszkańców. Rachunek ekonomiczny jest oczywiście w firmie ważny, niemniej w tym przypadku komfort użytkownika finalnego jest dla nas jak gdyby priorytetem, jeżeli chodzi o nasze realizacje i inwestycje w naszej firmie. W związku z tym to rozwiązanie powinno być długotrwałe, skuteczne i najmniej uciążliwe i dać zadowolenie dla wszystkich, dla nas jako dewelopera i też mieszkańców tego budynku. Taka postawa może być inspiracją dla kolejnych zarządców tego typu obiektów. Pompy ciepła Mitsubishi Electric sprawdzą się w budynkach wielorodzinnych, głównie ze względu na bardzo wysokie parametry pracy, jakie są w stanie osiągnąć. Jeżeli mamy do czynienia z instalacją grzejnikową, z budynkiem, który jest modernizowany, musimy dobrać pompę ciepła o odpowiednich parametrach, aby uzyskać komfort cieplny w pomieszczeniach. Pompy ciepła powietrze-woda mają to do siebie, że wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej niestety ich parametry pracy zaczynają maleć. Natomiast dzięki technologii Zubadan jesteśmy w stanie utrzymać wysokie parametry pracy, co przekłada się na uzyskanie komfortu cieplnego przez użytkowników.